Hej, z tej strony Tylko i dzisiaj kontynuujemy przygody w Sherlocku Holmesie. No i mamy kolejne zadanie od Mycrofta, więc zobaczmy, gdzie my w ogóle mamy iść, co mamy zrobić. Mam odwiedzić miejscowego profesora astronomii i pozyskać od niego kompromitujące materiały. Spora posiadłość z fontanną przy wschodnim końcu Bonanza Road w dzielnicy Grand Sarai. Wschodnia końcówka Bonanza Road. Tu mamy i to wygląda na fontannę. I zobaczymy się na miejscu. Extra, extra! Suicide claims another. A young man has leapt to his end in broad daylight from the rolling bricks bridge. Interested in some Cordona news? Kolejna ofiara Check the samobójstwa. front page. You won't regret it. Konsekwencje. Mrożące krew w żyłach sceny miały dzisiaj miejsce przy Rolling Bricks Bridge, gdy młody człowiek w środku dnia skoczył z mostu i zginął na miejscu. Świadkowie twierdzą, że człowiek ten biegł, jakby gonił go sam diabeł. Policja odmawia komentarza w tej sprawie, co rodzi wiele pytań. Czy był on obłąkany, czy może w istocie goniło go coś przerażającego? Funkcjonariusze kontynuują śledztwo, a my wzywamy osoby, które wiedzą cokolwiek więcej na ten temat, do podzielenia się z nami swoimi informacjami. Mamy fontannę. Mamy plac przechadzek. Profesor astronomii. Gdzie ty możesz być? Okej, zobaczmy, czy to jest to. To jest to. To jest ten haring cały. Boom, Sherry. I found a corpse. Don't you think it's strange we always end up in situations like this? Seek, and ye shall find. John, do you know any songbirds? Oh, I don't know. Partridges, birds of paradise, chickens. Okay, I might just be hungry. No to nieźle. Kompromitujące materiały na temat jednego z agentów korony mieliśmy zdobyć, no i chyba się spóźniliśmy. Zobaczmy. Kapelusz, przecięty ogólnie. Pheasant feathers. They're rare here. It would not be easy to cut this hat in two. Whoever is responsible is a master of their craft. Ale co mu się dokładnie stało? His hand is clinging to his chest, but he has no stab or gunshot wounds. Judging by his expression, a painful and unexpected death. Pattern 1796 light cavalry saber. It looks like he died of natural causes, but something doesn't add up. Podejrzewam, że ten kapelusz chyba nie będzie należał do niego. Old, but still deadly. Two sabers used to be mounted here. A jedna jest użyta. Tu pewnie były te dokumenty. One presumes that empty safes are not some hip new trend. A safe behind a painting. Classic. Co ja jeszcze tutaj mam do znalezienia?
This was opened carefully. If you had an enormous collection of blackmail material, where would you keep it? Oh, nice try, Sherry. But I ain't telling you nothing. Okej, jakieś biuro. A nie, wyniki badań. Badanie lekarskie na potrzeby turnieju szermierczego. Jacob Haring, mężczyzna, 52 lata. Do wszystkich zainteresowanych. Pacjent Jacob Haring wykonał wszystkie badania fizyczne i jest w doskonałym zdrowiu. Nie ma przeciwwskazań do wzięcia udziału w turnieju szermierczym londyńskiego klubu szermierczego. Z pozdrowieniami dr Bush. Completely healthy and ready to take part in the fencing competition. Czyli A man with a plan. Admittedly not a great plan if you write on paper exactly when you will do your illegal business, but a plan nonetheless. plan dnia profesora. Pobudka, gimnastyka, poranna toaleta, śniadanie, spacer po nabrzeżu, pobranie korespondencji z poczty, praca nad artykułem, lunch, odpowiadanie na listy, przygotowanie kolekcji, naprawa zegara, wieczorny posiłek. Z podejrzanego na razie. Stamped with Mr. Haring's personal seal. Coś ukryte? Chyba nic. So, the victim is Professor Jacob Haring himself. That's no great surprise. London Fencing Club, 1876. Dwa nowe materiały dowodowe. The clock's hands aren't moving. W planie miał coś z zegarem. Co my już mamy? Wszystkie dowody znalezione. I możemy odtworzyć przebieg wydarzeń. A, to wychodzi. Okej. Co mamy tutaj jeszcze ogólnie do wyboru? No właśnie, pytanie, która godzina jest? Zerknijmy. Odpowiadanie na listę jest 14. Zegar stoi bez ruchu. Na godzinie 10 powiedzmy. Safe był ostrożnie otworzony. A, You're not even bez trying. kapelusza Sherry. jeszcze jest. Concentrate. To tutaj... Tu mi się nie będzie zgadzało. Mr. Haring was not one to deviate from his plans, and yet, on this day, he only managed to answer his mail and never did get to repair the clock. The visitor knew his schedule. They entered the house between 3:30 and 4 p.m. That's exactly when Haring would be checking his blackmail collection. When Jacob saw the intruder, his fencing reflexes kicked in. He lunged left to the sabers, wrenched one off the wall, and attacked the visitor. But in the middle of the assault, Mr. Haring is struck by a heart attack, and the professor only manages to cut off the hat of the intruder.
The visitor stole Haring's entire blackmail collection and wrote a message on the blackboard. Before we go chasing the intruder, should we try to confirm the cause of the professor's death? I'd hate for him to be a red herring. No, przydałoby się dowiedzieć. Portret odwiedzającego. Ale co się wydarzyło? Mamy przeszukać jego dom. Czyżby on zdrowie zataił? Half empty, or for John, half full. A strong, rotten smell. Uncharacteristic for tea. Totally empty. Even John couldn't argue with that. No i teraz mamy wszystkie dowody. Analiza chemiczna. Zobaczmy, czym jest ta herbatka. Mamy uzyskać 4, 3 i 4. 4, 3 i 4. Jedyneczkę, trójeczkę mamy. A co to robi? Dodaje 1 do wartości odczynnika. Ok. To zrobimy w ten sposób. 3 i 4 mamy. To jeszcze to z tym połączymy. Jest 4, 3 i 4. Analiza chemiczna wykazała, że w czajniku znajdowały się ślady naparstnicy. To roślina często używana jako lekarstwo na choroby serca, ale jej niewłaściwa dawka w połączeniu ze zbyt intensywną aktywnością fizyczną może wywołać atak serca. Digitalis is usually used to cure heart disease, but every drug is a poison if you get the dosage wrong. Or right, if that's your goal. Wydaje mi się, że musimy to znaleźć na komisariacie. W archiwach. Raport na temat gangu rudzików. Pewna kobieta zgłosiła hałasy i krzyki w dzielnicy Grand Sarai. Gdy policjanci dotarli na miejsce, zostali natychmiast napadnięci. Wywiązała się strzelanina. Po żadnej ze stron nie było ofiar, ale większość podejrzanych zdołała uciec. Funkcjonariuszom udało się schwytać jedynie 2 członków gangu. Sida Paretiego oraz Harego Trilouneya. Obydwaj są synami miejscowych arystokratów. Podczas przesłuchania Paretti i Trelaway przyznali, że mają powiązania z gangiem rudzików. Gang ten rzekomo zajmuje się szantażem, rabunkami oraz prowadzeniem nielegalnych zakładów. Dość długo pozostawali jednak nieuchwytni. Znakiem rozpoznawczym członków gangu są jasno-czerwone kamizelki oraz nakrycia głowy, ozdobione czerwonymi wstążkami i ptasimi piórami. Często ozdabiają swoje miejsca zbrodni odniesieniami do małych, śpiewających ptaszków. Rzekomo, aby odstraszyć potencjalnych informatorów przed zdradzaniem ich tajemnic, ich przywódca znany jest jako Lucky Joe, ale jego prawdziwa tożsamość pozostaje niepotwierdzona. Aresztowani członkowie gangu wyjawnili lokalizację ich kryjówki. Znajduje się ona w dzielnicy Grand Sarai na zachód od skrzyżowania Vernon Street oraz LeBlanc Road. Proszę o pozwolenie na zorganizowanie nalotu na tę kryjówkę. Seems like we have fun neighbors, eh, Sherry? We should introduce ourselves. Rozgrywkowi sąsiedzi, tak? Grand Sarai. Vernet Street oraz LeBlanc. LeBlanc mamy tu. Tu jest Vernet Street.
Może być ta albo ta miejscówka. Stawiałbym od tej do sprawdzenia. To może być troszkę za wielkie jak na kryjówkę. No ale zobaczymy. Tu mamy otwarte, więc... O! To już wytypowałem. Pierwszy strzał. I mamy kryjówkę ludzików. Lecimy. Ale widzę, że frontem nie wejdziemy. Więc chyba musimy poszukać jakiegoś tylniego wejścia. He doesn't have an invitation to the club. Get him, boys! I'm coming for you. Przeładuj, bo to nie poszło jak należy. Ja już myślałem, że I couldn't miss the party. ubiję go, ale na szczęście nie. My friend. To nie działa, jakbym oczekiwał. No kurczę. Just die. Moliowcy mi się kończą. Też nie zadziałało? Okej. Don't cry, you'll live. The snuff's ready. To. Dałem łapkę. Wow. Prawie by dostał. We can overcome the brute now. Take a rest. Give him the pepper snuff. Ktoś jeszcze? Myślałem, że za blisko jestem niego, ale okej, udało się. Too simple. Gdzieś ciebie słyszałem. Gdzie ty strzelałeś? Wow! Musiałeś kucnąć? He's all yours now. Go for it. Okej, mamy go. No more crime for you until next month. Przeładuj póki możesz. Okej. We can overcome the brute now. Serio? The snuff's ready. Ale oszczędzajmy tego snafa, Too simple. ten Give proszek. him the pepper snuff. Dobra, ten Don't bother ogarnięty. moving. The snuff's ready. Too simple. Jeszcze jeden, tak? Czy nie? Czy więcej ich? Dobra, weź lepiej naładuj to spowolnienie czasu, bo Time to knock this guy out. okej. Czy to ostatni, czy jeszcze ktoś Don't będzie? bother moving. You've lost.
All right, fella. I give up. Take me into custody. You have nothing on me anyway. So I'll walk out the station right after you do. Excellent job catching this crook, sir. His name is Lucky Joe, and as it happens, someone with influence was after him too. You did them a favour. I just solved the mystery, officer. If a criminal appears in my path, it merely affirms my deductions are sound. Either way, you'll be pleased to know that an anonymous tip has fingered Lucky Joe as being involved in the murder of a famous professor. We have photographs and witness statements. Not so Lucky Joe is headed straight to the gallows. Someone served him to us on a silver platter. Interesting. Well, as a vital ally in the arrest of a wanted murderer, you couldn't possibly object to me interviewing him. Well, vital. Yes, no, of course. Go ahead. You, haven't you made my day bad enough? Get out! The police received an anonymous tip. Someone saw you entering Professor Jacob Harring's house. They have photos. You're in trouble. I didn't even touch the old fool. This whole business was a setup from the beginning. You broke into the house at the exact time Jacob Harring had his safe open and his collection of blackmail materials out. Perfect timing to steal the lot. Ah, that's circumstantial at best. Alas, the professor turned out to be less feeble than you expected. He pulled a saber from the wall and nearly took your head off. But lo, the vigor evaporated, and all at once he fell to the floor, grasping his chest as if his heart itself had given up. That's exactly what happened. And that's why I'll be out of this reeking cell by morning, once the coroner has done his business. Unlikely. You claim somebody set you up. If so, they will ensure that you're hanged. We both want to know who is truly behind this, so tell me the whole story. It may yet save your life. Oh, blast. All right. What do you want to know? So you broke into Professor Harring's study and stole the blackmail materials. What did you do with them? Do you like jokes? My humour tends toward the dry and bitter. Then you will love this one. As I fled Harring's place with the documents, a pickpocket snatched the folder from me on the street. I was played from the beginning, beaten at my own game. They made a joke of me and the Robins, and now I await the gallows. Ha! Ha ha ha! Oh, you're right, it was a good joke. But now things begin to make sense. Harring's blackmail collection was hardly public knowledge. It stands to reason that whoever informed you of his existence must be who set you up. Yes, obviously. But I've never seen his face, nor do I know his name. I received a note at El Palazzo de Lusso that gave me the address of Jacob Harring. It was signed with one letter, M. I cannot believe such an established gang leader would personally engage in burglary simply because he received a letter. It was not just a letter. I received something else with the note. A file. On me. And a bloody detailed one at that. I'm not sure if it was from Harring's own collection, but it contained things that could bury me and the entire damn Robins. I burned the file in a heartbeat, but the note warned of others like it in Harring's safe. I needed to retrieve them, and got lucky. Lucky? Why? The note said that by being there at a very precise time, I'd find that safe opened. And it was right. Fear not, Joe. I will prove you didn't kill Professor Harring. What? Then you better do it fast. Per his schedule, Professor Harring had tea with a guest not long before you arrived. The tea in Harring's teapot was dosed with digitalis. A large dose of such a drug, coupled with physical exertion, can cause cardiac arrest. So if the old man hadn't attacked me... He may have lived, yes. But it wasn't you who killed him. The real murderer is the one that poisoned the professor and set you up. I'll make sure the police know it. Yeah, you may save my bacon. Oh, I wouldn't sing a victory song just yet. I believe they're preparing for a conversation with you on many subjects, like the Robins. I can handle those fools. I thought you were the copper's pet. But you have character those bloodthirsty mongrels lack. I respect that. Make no mistake, Joe, we are not friends.
Should we meet again under different circumstances, well, you know my character. Sprawa zakończona, tak? Nowa sprawa. M jak misterium. Okej, czym jest ta kolejna sprawa? Znajdziesz mnie w pokoju numer 227. Sprawa zrobiła się ciekawa. Kim jest M? Lucky Joe jest w areszcie, ale kompromitujące materiały ukradł coś inne. Nie byłem w stanie ich odzyskać dla wywiadu Zjednoczonego Królestwa. Mam list, który Joe dostał od M, który najprawdopodobniej stoi za kradzieżą dokumentów Haringa. Lucky Joe twierdzi, że M skontaktowała się z nim w hotelu Palazzo del Sullo. M jak misterium. Tym razem to sobie zrobimy. Pokój numer 227. Czyżby w Palazzo? Extra, extra! Robin's finally put in cage. The entirety of the Robins gang, including their leader Lucky Joe, finally arrested. Interested in some Cordona news? Zobaczmy, jakie konsekwencje to dało nam. You want Konsekwencje: rudziki nareszcie w klatce. Za jednym zamachem cały gang rudzików został dzisiaj aresztowany, włączając w to ich przywódcę, znanego pod pseudonimem Lucky Joe. Bandziorów oskarżono o wiele przypadków szantażu, rabunków, nielegalnych zakładów oraz morderstwa. Nalot policji ujawnił mnóstwo obciążających materiałów, z których gang korzystał, aby wyłudzać pieniądze od ludzi wpływowych oraz bogatych. Ze względu na delikatną naturę tych dokumentów, sprawa oskarżonych będzie się odbywała w trybie zamkniętym, a materiały, z których korzystali do szantażowania innych, zostaną zniszczone. Oh, is that you, Mr. Holmes? Please, come in. Now that the police have finished their investigation, Il Palazzo dell'Uso has finally reopened. Okej, czyli policja skończyła sprawę, badając. A my możemy wejść. How can I help you, sir? Pokój 227 bym chciał. Good day. I'm looking for room 227. An acquaintance of mine has invited me to visit him. Oh, Mr. Holmes, what a delight to see you again. Professor Malice told me he was expecting someone, but I didn't know it would be you. 227 is upstairs and to the left. He said you should spare him the trouble and let yourself in. Here's the key. I'm sure he'll be thrilled to see you. Professor Malice. Yes. Yes, of course. Well, I'd best not keep him waiting, thank you. No i Sherry, this dostaliśmy feels klucz. awfully like someone has set a mousetrap and we're walking right into it. I have it under control, John. Really, Sherry? I don't like this. Please. A, tu jest 227. See? Neither a trapdoor nor a self-firing gun. Ale jest to liścik. Drogi panie Holmes, proszę wybaczyć, że nie jestem tam, by pana przywitać. Czekałem dość długo, ale być może przeceniłem pańskie zdolności. Niestety muszę się zająć pewnymi ważnymi sprawami za granicą i nie mogę odkładać wyjazdu ani minuty dłużej. W tej sytuacji obawiam się, że nie mam czasu, aby się spakować. Aby spakować wszystkie swoje rzeczy. Być może byłby pan uprzejmy się rozwiązać dla mnie po pokoju, sprawdzić, czy jest tu coś istotnego. Byłbym zobowiązany. Już się zastanawiam, jak mógłbym się panu odwdzięczyć. Muszę lecieć Did M. it say, Sherry? That I failed, John. He's gone, tore through Cordona like a hurricane and left us to sift through the wreckage. Nelson's monument in Trafalgar Square, London. I am watching you. Obserwuje My neck nas. stood up. A dossier on General Garnet Wolseley, but now empty.
Pieczęć. I recognize this seal from Jacob Haring's mail. Extensive handwritten notes on Sirius B. It appears M was studying up. He left behind only what he wanted us to find. Infuriating. Tu coś jeszcze mamy. Zdjęcie. A family photo of the man who jumped off the bridge. Pity. Everybody has pressure points. What would happen if I pushed yours? Akta rodziny Wellingtonów. Daniel Wellington był bogatym szlachcicem, który przybył na Kordonę na samym początku gorączki srebra w roku 1818. Całe swoje pieniądze zainwestował w górnictwo, co zwróciło mu się wielokrotnie, gwarantując fortunę. Daniel miał 4 synów, z których każdy cieszył się złą sławą ze względu na rozpieszczone zachowanie i łatwość wykupienia wolności. Niezależnie od tego, jakie popełnili przestępstwo, w tym pobicie mężczyzny, prawie ze skutkiem śmiertelnym czy podpalanie baru. Halo, czemu nie mogę tego? Okej. Daniel Wellington zmarł w 1859 w wieku lat 67, a spadek po nim otrzymał jego najstarszy syn, Tom. Tom Wellington nie miał smykałki do interesów jak jego ojciec. Jego inwestycje upadały, ale dzięki temu, że górnictwo nadal było rentowne, rodzina miała zapewniony godny byt aż do 1862 roku, gdy zasoby w kopalniach uległy wyczerpaniu. Niektórzy twierdzą, że rodzina Wellingtonów zbankrutowała w roku 1866, ale prawdziwy upadek nastąpił wcześniej, w 1963, gdy Tom Wellington popełnił samobójstwo. Pozostawił żonę i syna 7-letniego Reginalda z ogromnymi długami, a jego nieczuli bracia nie pchali się do pomocy. Górnicy żądali pieniędzy za pracę, dokonując aktów dewastacji posiadłości Wellingtonów i grożąc im jeszcze gorszymi konsekwencjami. Rodzina sprzedała posiadłość, by spłacić długi, po czym słuch po nich zaginął. Teraz rodzina ta ma na wyspie wielu wrogów. How many more dossiers like this does M possess? Dobra. Coś w szufladach? Nie. A, śmietnik. Mysteries of Sirius B by Jacob Haring. Used, then discarded. Like everyone in his path. These people were not colleagues or co-conspirators, they were just implements M used to get what he wanted. Tu nic więcej, tutaj chyba też już nic więcej, ale tutaj jeszcze mamy stolik. A clean champagne flute. Szachy. The first move has been made. Pewnie sugestywnie, że to on wykonał ten pierwszy ruch, a drugi na nas czeka. Anglo-Egyptian war looms. The champagne bottle is uncorked, yet still chilled and bubbly. The gall of this man. Someone's celebrating a victory, and I'm not sure it's us. M is celebrating and wants us to know it. Mycroft's agent. So M did orchestrate her accident with unimaginable precision. Jacob Haring, just a pawn in a complex chess match. A marked map of Cordona. We've visited most of these locations recently. The position of naval forces in the Mediterranean. This M has his sights set on bigger things. All these thefts, exactions, and deaths are the intricately entwined pieces of a greater plan, and we fail to influence it in the slightest. We're too late, Sherry. M set this all up for us, knowing by the time we found it, he would already have left Cordona. No,
No, there must be something I've missed. We can still catch him. There's nothing else here. It's over. You read his letter. He laid out this makeshift museum to taunt you. Don't give him the satisfaction. I will not cede defeat. I will treat this threat with the seriousness it deserves, which is to say, my absolute attention. Then you were giving him the win, Sherlock. Have you considered you might be out of your depth? He was sitting here in this very room, spinning his web around Cordona and beyond, manipulating and murdering people, using the Mediterranean as his playground like some sodding Napoleon of crime. Are you trying to suggest... I am not suggesting. I am stating outright that he is toying with you and you are too arrogant to avoid the bait. Sherlock, we stumbled into the lion's den. Now we must slow down, be smart, and make sure we get to walk out alive. So what do you suggest? I know you want to catch him on your own, but it's time to face the facts. You lost. The smartest thing we can do now is lick our wounds and tell Mycroft everything. Mycroft? Now you are being hysterical. Look around you, Sherry. He's stealing secrets from the Crown, toying with navies, fomenting war. You cannot catch him alone. We will need all your brother's connections to stop this madman before he does worse. O kurczę, co zrobić? Panujemy sytuację, chyba to wyśniemy. M thinks he can anticipate my decisions, and for now I shall let him believe it. But fear not, John. When opportunity strikes, so will I. This is not about you and your ego, Sherlock. There are other lives at risk. I am well aware, John, but Mycroft is not the answer. For the Crown, criminals like M are just as easily seen as assets or allies should their crimes align with one's political agenda. I will not involve my brother and risk this man walking free. I cannot allow it. You're fooling yourself, Sherlock. You think M doesn't have a folder on you and Mycroft? He's counting on you two not cooperating. It's obvious. I am simply ensuring that when M and I cross paths again, it will be on my terms. Neither his nor Mycroft's. That is how I will win. This is a mistake, and one day you'll pay for it. But I know you too well to argue any longer. M is gone. For now, best to focus on the reason we came to Cordona in the first place. On that matter, you are probably right. But John, I need you on my side. I am on your side, Sherry. To make sure you don't get yourself killed. I appreciate it. Shall we? I to nam kończy sprawę, tak? Z drugiej strony John nam podpowiada, co my w zasadzie powinniśmy zrobić. To mieliśmy ładnie zrobione. No i jestem ciekaw, co by było, gdybym poszedł do Mycrofta, ale z tego co wiem na temat Sherlocka, to Sherlock bardzo rzadko i nieufnie zawsze podchodził do Mycrofta. Wręcz nie chciał tego robić. Ale z drugiej strony John jest tutaj naszym takim jakby poradnikiem. Albo głosem, co powinniśmy zrobić, a ostateczna decyzja należy do nas. Może faktycznie powinniśmy pójść do tego Mycrofta, nie wiem. Bo nowej sprawy nie mamy. Została nam Wyspa Skarbów, której mi się nie chce po prostu robić. A od następnego odcinka ruszymy z misją fabularną. Rozbite wspomnienie. A na ten moment kończymy odcinek i gra z wami tylko. Zostawcie łapkę górę, dajcie subskrypcję, zostawcie lajka, komentarz i do następnego razu. Hej, hej!